patrzcie, poza sezonem macie okazję sobie wpłynąć właśnie promem normalnie tutaj do Maya Bay, ze względu na to, że bardzo mało wycieczek organizują, bo nie można tam normalnie wpłynąć tak jak w sezonie. Nie można chodzić po plaży właśnie. Tylko łyki mogą tutaj stać. No, tym razem mamy takie domki. Całkiem ciekawe, jesteśmy w bardzo dobrym miejscu. Teraz wam powiem, że rezerwować coś poza sezonem w Tajlandii to są po prostu tak śmieszne ceny. No ale wiadomo, no teraz też z pogodą są problemy. Idziemy po łódkę i płyniemy na lagunę i może jeszcze na Monkey Beach coś zobaczymy. Fajnie, że wcześniej wpłynął nam tym promem na Maya Bay. Musimy zobaczyć co. O, właśnie trzeba iść po wodę, bo jest strasznie gorąco. Najpiękniejsze miejsce na Phi Phi Laguna. Patrzcie, jaka tu jest woda. Naprawdę, ktoś kto przyjedzie do Tajlandii i nie popłynie sobie na Phi Phi, jest dla mnie szalony. To jest najlepsza wizytówka Tajlandii. Może nie te wszystkie łódki tutaj, które są, ale na pewno zobaczyć to miejsce. Coś wyjątkowego. No i teraz spędzamy czas tak. Trzeba trochę popływać w lagunie. Później będę kombinował, jak tu wyleci dronem, więc wiecie, jest mało łódek, jest okazja taka, znaczy nie tutaj, bo tu cały czas pływa straż z Parku Narodowego, bo to jest Park Narodowy. Pamiętajcie, że są takie miejsca w Tajlandii, w których można latać dronem, nikt nie sprawdza żadnej licencji i tak dalej, bo ja nigdy nie miałem, wszędzie latam normalnie, ale są takie miejsca, na przykład jak tutaj Laguna, gdzie wiem, że nie wolno, to nie wolno po prostu i trzeba uważać. Także jak tylko wypłynimy trochę lecę do góry i przelecę tutaj nad tym. Mam nadzieję, że się uda, zobaczymy. Zobaczymy, czy kierowca naszej łódki nie będzie miał nic przeciwko. Ekipa zadowolona, pogoda nam dopisała, super, to najważniejsze. Wyobraźcie sobie, jakby padało teraz, super by było, co? Ekstra by było. Ulubione jedzonko w ulubionym miejscu. Oczywiście znajdziecie w naszym e-booku, który polecam serdecznie, jak będzie planować wyjazd do Tajlandii. Słuchajcie, takie nasza Tajlandia. daiquiri truskawkowe kosztuje tutaj ile? 100 batów, tak? No, 10 zł. To jest 10 zł, a jest boskie i po prostu warto kupić naszego e-booka chociażby po to, żeby zjeść takie pyszne jedzenie. Ciekawe, co to się dzisiaj będzie działo na tym Phi Phi. Zawsze jest ciekawie, że na każdym wyjeździe coś się wydarzy ciekawego. Zobaczymy, co będzie dzisiaj. Jest 18, zachód słońca właśnie się zaczyna. Ale fajnie widać, jak to się zmienia. Tutaj zachodzi, dzisiaj będzie, pewnie gdzieś tu zajdzie. Jak jest sezon, słońce zachodzi aż tam. Yo! Witamy Was po
bardzo udanej nocy i dniu w sumie na Pipi. Udało nam się z pogodą tak niesamowicie, że szok. Każdy zadowolony, a to najważniejsze. Wszyscy dobrze się pobawili, to też bardzo ważne. I za parę godzin wracam na Phuket, ponieważ jutro zaczynamy kolejny tydzień. Mam twarz tak spaloną, że po prostu szok. Na Pipi wydaje się, że jest mniej ludzi, wiadomo, nie ma teraz sezonu, ale w nocy i tak było super. Kurczę, jak ja nie lubię, jak mi się coś nie udaje. Właśnie teraz dowiedziałem się, że prawdopodobnie chyba jedna część mojego planu z podróży się posypała. A to jest naprawdę niefajne, bo było tak dopicowany był ten plan, że każdy kierunek miał być tak na maksa ciekawy. No i będę musiał szukać jakiegoś zastępstwa za 2, nawet 3 miejsca. Kurde, nie fajnie. Sami zresztą wiecie, jak to jest, jak coś naprawdę macie już tak zaplanowane totalnie, do końca, że wszystko musi się udać, już tak wiecie, że będzie dobrze, a tu nagle cyk. Jedna wiadomość po wszystkim. Chcę zobaczyć jeszcze na plażę, mamy jeszcze ponad godzinkę czasu. Trochę street foodziku. Później jedziemy jeszcze całą ekipą na Naka Market, czyli na weekendowy market na Phuket, najbardziej popularny i największy. No i idziemy sobie troszkę potestować jedzenia. Co właśnie z Pawłem gadamy, jak my lubimy tutaj przyjeżdżać na to Pipi, przypływać raczej. Tutaj jest taka naprawdę Tajlandia, jak sobie wyobrażacie, to tutaj właśnie tak jest. Taka jak z pocztówek. Piękne wyspy Pipi. Ale cóż, trzeba wracać i trenować. Jutro na treningu będzie trzeba, Paweł, zrobić weryfikację na sparingach. Zobaczymy, kto po weekendzie przeszedł, ile osób No. zażyga. No, na pewno będą tacy, którzy będą wymiotować. Na pewno nie wszyscy dojadą. No, Dojdą. zobaczymy w ogóle, jaka grupa będzie. Powiem wam tak, po Pipi zawsze jest średnio tak połowa grupy. Zobaczymy, jak będzie. Miejsce, które naprawdę bardzo, bardzo warto odwiedzić w weekend. Jest to weekendowy market, nazywa się Naka. Naka Market dokładnie. Tylko w soboty i w niedzielę. W sezonie czasem nawet w piątki też jest, ale to różnie bywa. No i zjecie tutaj najlepszy street foodzik. Kupicie wiele pamiątek, różnych ciuchów i tak dalej, i tak dalej. Warto odwiedzić na pewno. O, Paweł, coś dla ciebie. Ogonki, uszy, łapki kurze, skóra, dzioby, dzioby kaczki i łapki. Jeszcze za to płacą. A jeszcze jest dość wcześnie, także można wszystko fajnie dostać bez jakichś tłumów, ponieważ mniej więcej już tak później koło 19, 20 to już jest tyle ludzi, że czasem się trzeba przeprowadzić. To jest bardzo pyszne. To jest przepyszne, ja to uwielbiam po prostu. To się bierze z glonami i z ryżem, zawija się. Przepyszne. Co najpierw, Paweł? Kurczak chyba, nie? Też tak myślę. O, mango sticky rice. Później jakiegoś pączka. Są kurczaki? Są. Są takie kurczaki, które smakują lepiej niż KFC. Jest tak po prostu przepyszna panierka. Niesamowite są. Takie stoisko. Tajskie sushi. Kawałek. O, patrzcie, jest jakieś sushi na przykład z parówką. Kalmar to normalne. Sushi z jajkiem na przykład. Tutaj sushi z jajkiem, które jest, nazywa się 100-letnim jajkiem. Takie czarne.
Tutaj z omletem. O, patrzcie, przysmak, robaczki. Jeśli myślicie, że robaki i tak dalej są tylko turyści, że to jest atrakcja turystyczna, mylicie się. Nieraz widziałem, jak tajewety kupowali jako przekąskę po prostu. Paweł, za ile zjesz ucho świni? Co? Za ile zjesz ucho świni? Nie stać się jeszcze. Widzicie jakieś takie ogromne krewetki? Moje ulubione oczywiście mango sticky rice, najlepszy deser ever. Kocham. To? No, naprawdę to jest. Ale co to w ogóle jest? Ślimak taki? Jak wiecie lub nie wiecie, tajski street food jest najbardziej popularnym chyba street foodem w ogóle na świecie. A jeśli się mylę, to nie wiem, ktoś poprawi, ale moim zdaniem jest. Ponieważ każdy jak sobie pomyśli o Tajlandii, właśnie znaczy dobra, jak sobie każdy pomyśli o street foodzie, no to myśli raczej o Tajlandii właśnie. Także, jeśli tutaj przyjeżdżacie, pamiętajcie, że nie trzeba się bać próbować tych rzeczy. Tutaj przeważnie jest tak, że wszystko jest cały czas świeże, wystawiają. Jest naprawdę duży przemiał ludzi, czyli cały czas im schodzi, cały czas wystawiają nowe. I naprawdę, ja sam chyba nigdy się street foodem nie otrułem. Albo nie pamiętam, ale raczej nie. I mało w ogóle osób znam, którym się cokolwiek stało kiedyś po czymś. Ale to też wygląda tak, że... O, ala. Też wygląda tak, że ludzie na przykład przyjeżdżają, nie stosują probiotyków wcześniej, ich flora bakteryjna jest inna. No wiecie, przyjadą, zjedzą sobie coś ze street foodu, no i później kibel. Ale to też nie przez to, że jedzenie było nieświeże, tylko że po prostu inne bakterie i flora po prostu jest inna i tak jest. Także nie bójcie się próbować, bo naprawdę bardzo warto. Jest to najlepsze i najtańsze jedzenie w Tajlandii. No, takiego mięsnego to jeszcze nie widziałem, że kiełbaski tak sprzedają. Pamiętajcie, że na tym targu oczywiście kupicie też dużo innych rzeczy, tak jak wam mówiłem, wszystkie pamiątki, ciuchy jakieś i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę warto tu poświęcić sobie jakiś sobotni wieczór, a najlepiej niedzielny, no bo sobotni wiadomo trochę szkoda. Po prostu przyjechać na zakupy tutaj, zjeść coś dobrego. O, to też dobrze wygląda. Śmietanką w środku. Tutaj właśnie na ten targ jak się przyjeżdża, to się chodzi od stoiska do stoiska i się próbuje różnych rzeczy. Nie brać za dużo, pamiętajcie, bo lepiej popróbować wielu rzeczy, bo są tak dobre. A to kiedyś było jeden z moich ulubionych stoisk. Mają tak pyszne rzeczy po prostu, to na słodko, ale są po prostu niesamowite. Świeże szejki, zapraszam. Będę wykonywał blenderem Blendigo 3, który jest przenośny, biorę go ze sobą w każdą podróż. Nie ma problemu go brać do bagażu podręcznego, latałem z nim wszędzie po całym świecie, wszędzie przechodzi. Dzisiaj zrobimy szejka arbuzowego. Ja się biorę arbuza. O, no duży. Do tego lód, bo szejk bez problemu mieli lód. Shake gotowy. Pamiętajcie, że na hasło Wojownik 20 macie zniżkę 20%. Na dole macie kod. Polecam serdecznie. Obozowicze, próba duriana numer 1. O Boże, jak to śmierdzi. Pomachaj sobie jeszcze raz. To jest test na psychikę. Cały, to co? On jest smaczny, ale śmierdzi. Nie, tego się nie wącha. Wcinaj! Skup się. Nie ma źle. Prawdziwym to wcinaj duniamy. Nie, ale koniki polne na przykład z tłuszczem są dobre, te się coś wylewa z nich. No, nie? Skorpion jest lipa. Myśmy takie duże kiedyś jedli.
Tak to pociągłeś... Tamte są najbardziej znane, nie? Tamte numer 10, ale wszystko ma 10, po 10 tych. A to trzeba od niego, aha, trzeba 10 batów kosztuje tamten, no musisz mu po 10 batów zapłacić. I teraz patrzcie, pan dodaje do tego takiego oleju, cebulki, wymieszać to dobrze i wtedy jest całkiem smaczne. Ale patrzcie tu na przykład. Tu się można też stuknąć bardziej. Ja nie chcę. To jest słona. A, te słone z olejem to nie jest wcale takie złe. Nie. O, tajowie to normalnie jedzą. Mamy poniedziałek i frekwencja na dzisiejszym treningu wcale mnie nie zaskoczyła. Potem jak widziałem, że się wszyscy bawili dobrze w weekend, wiedziałem, że nie będzie kolorowo, ale że aż tak. Mamy tu dzisiaj jakieś indywidualne tutaj, czy co? A, indywidualne dzisiaj, bo zawsze po pipi jest indywidualny. Tak, jakbyście chcieli zobaczyć, ile jest osób. Dobra, jeszcze jedna. W sumie są 4 tylko. Chyba jeszcze nie było tak mocno, co? Nigdy. Jeszcze tak, żeby 3 osoby przyszły. 3, no ale jeden jest 3 osoby i... No aha, jeszcze jedna w ogóle nie z grupy od nas, czyli 2 osoby. 2 osoby i ty. Nieźle. Nieźle, mocno, panowie lecimy mocno. Dobra. 3 walczy w piątek i przyszedł jeden. Przyszedł jeden i to ledwo żywy. Właśnie pamiętajcie, że jak przyjeżdżacie na obóz do nas, to możecie sobie zrobić też jakąś walkę. W Muay Thai, jeśli byście chcieli. Pomagamy zorganizować to. O, idzie jeszcze jeden. Pomagamy to zorganizować, także można przyjechać po 2 tygodniach stoczyć walkę na stadionie Muay Thai. Także też fajny taki dodatek na podsumowanie obozu. I pamiętajcie, że zaczynamy, znaczy już są zapisy na kolejne obozy. Jeden od 4 do 18 stycznia i później od 19 stycznia do 2 lutego. Także zapraszamy serdecznie na stronę www.nagmuaycup.com. Wpadnijcie potrenować z nami do Tajlandii, pozwiedzać i dobrze się pobawić. No i zaczynamy dzisiaj dzień remontowy. Akurat wszystko naraz. Przyjechała pompa, chłopaki tam zmieniają. Nie będę im tam wchodził. Także będziemy mieli ciepłą wodę. Stara ściągnięta. Ok, nowa pompa założona. Będziemy sprawdzić, czy jest ciepła woda. No i co, nie może być dobrze. Teraz się okazało, że nie działa pompa taka główna, która pompuje wodę do tego zbiornika z ciepłą i nie wiadomo. Przy wodzie zimnej ciśnienie jest jakieś mniejsze teraz, a było dobre, nie wiem. Drzewko przestawione, musi być tam, bo musi mieć cały czas słońce. Wszystkie kwiatki z niego upadły, ale to też powiedzieli, że przez to, że jest sezon teraz deszczowy, no i po prostu na lato będzie ładnie. Znowu całe w kwiatkach, no ale też jakieś odżywki będzie trzeba pewnie do niego kupić. Te właśnie też pozmieniały kolor, ale to też powiedzieli, żeby się nie przejmować, bo to przez sezon deszczowy wszystko się dzieje i przez to, że jest tak gorąco, to trzeba było przestawić, no bo tutaj widzicie, jak nam brudziło, trzeba to teraz wszystko wyczyścić ładnie. A tam, jak sobie będzie tamte brudziło, to już nieważne. Tam nie będzie tak widać, tak na tym jasnym. Dobra, następna robota. Trzeba zmierzyć. Tu forty, ja. Samochód z Ikei już podjechał. Panowie noszą meble. Tylko będziemy musieli prawdopodobnie jeszcze telewizor trochę wyżej podnieść. Może się nie zmieści, musimy z nimi zagadać, że nam wycięli dziury jeszcze na gniazdkach, które tam są, że w płycie po prostu z tyłu może wycięli. Zobaczymy. Coś, co miałem już dawno temu zrobić, a nie zrobiłem. W ogóle tutaj jeszcze nawet tych taśm podbierałem. Trzeba coś... Muszę elegancko to pomalować. No, elegancko. Wreszcie będzie to dobrze wyglądało. Bo wcześniej to tak... Ktoś zwraca uwagę, to zwracał. Może nie było widać, ale mnie to denerwowało. No i tak, jeden robi, drugi na telefonie. Ja sprawdzam, jak to się robi. Tak.
Tutaj pomalowane ładnie, tam też pomalowane. Trzeba Ładnie to tak nie przesadzaj. Dobra, pomalowane. O, pomalowane. I właśnie tam mieliśmy robić jeszcze coś z wkrętarką i niestety Paweł pożyczył i nie oddał. I porobione właśnie, porobione. Grill, no. Odpakuje się sam w końcu, nie? Widzę, że to już się sam odpakowuje. Na sezon, na sezon. Panowie elegancko skręcają. Jedna, druga. Ale będzie musiał kto inny przyjechać, przymocować, bo nie mają takich wkrętów do takiej ściany. No i wszystko w miarę dobrze się układa. Tylko jest jeden problem. Ze względu na to, w sumie na ten kamień, który mam na ścianie, panowie niestety nie mają takich wkrętów, żeby to wkręcić. I ktoś będzie musiał przyjechać znowu za 3 dni, żeby nam tylko to do ściany przymocować. Ale całkiem dobrze to już zaczyna wyglądać. Zaraz wam pokażę kolor. Jeszcze nie skończyli, jeszcze mają trochę roboty, ale i tak już jest dużo, dużo lepiej. I przyjechały nam jeszcze 2 szafki nowe. Taka zwykła, tylko żeby była na lampkę. Jak to kiedyś ktoś powiedział mi, już napisał w komentarzach, robota przy chacie nigdy się nie kończy. Będzie mniej więcej takie szare. Tu oczywiście wsadzą jeszcze te półki i tamtą też półkę wsadzą. I później dopiero 15, a dzisiaj 12, ktoś musi przyjechać i to podnieść trochę do góry, żeby one wisiały. No bo nie mieli wkrętów, tak mówiłem. Ja jadę właśnie teraz do Western Union, ponieważ dostałem wiadomość, że muszę wysłać dolary przez Western Union, oczywiście, bo jakoś inaczej się nie da, do pewnego z afrykańskich krajów za załatwienie mi wszystkich dokumentów, żebym mógł do niego wjechać. Powiem wam tylko, że to jest jeden z najbardziej niedostępnych krajów w Afryce i jest tam naprawdę bardzo ciężko wjechać, a mi prawdopodobnie się to uda i to już niedługo. Prawdopodobnie będę tam jakoś początek września i organizuję jeszcze wizę do 2 innych tam krajów, ze względu na to, że musiałem zmienić ten plan, tak jak wam powiedziałem, i też już jest coraz bliżej tego. No, fajnie, już mi wróciła to taka zajawa, wiecie, skończyły się wakacje i już teraz zaczyna się w głowie znowu kombinowanie, że cały czas trzeba szukać tych kontaktów, te wizy załatwiać i tak dalej. A wiecie, te kraje są teraz już takie, wiecie, jadę do takich, które naprawdę się trzeba troszkę nagimnastykować, żeby tam wjechać. Ale na pewno wam się to będzie fajnie oglądało. I to jest najważniejsze. Przyjechałem zatankować. Thank you so much. Taką lokalną stację mamy u mnie, na Kamala, bo nie ma żadnej innej tutaj w okolicy. I patrzcie, tutaj jest pokazane 24, 60, za ile batrów się chce zatankować. Tutaj pani otwiera, cyk. Jak chce napompować znowu cały zbiornik, to z beczki cyk, 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 pompuje się. Takiego węża spływa. Cześć, że ona tu jest, bo nigdzie nic w okolicy nie ma. A nie miałem już kompletnie nic paliwa. Przyszliśmy jeszcze na plażę, na zachód. Patrzcie, jakie tu klimatyczne miejscówki są, muzyczka leci. Na poduchach każdy leży. Lubię to Bangtao, naprawdę. Plaża, te kury, kogut, kura. Lepsze to niż w Indiach, krowy. Patrzcie, kanibale. Ci ludzie jedzą kurczaki, a one jedzą też. I w ogóle jak nauczone, jak psy. Żeby żebrać o jedzenie. Ale o kurczaka dajcie spokój. Kolejny dzień z życia Bangtao. Tutaj teraz akurat jest trening ze sprzętem. Tutaj chłopaki skończyli MMA dla początkujących, zaraz zaczyna się jiu-jitsu. Tutaj się teraz klasa Muay Thai skończyła. A tutaj jest Ala, Muay Thai Fighter. Dzisiaj będziemy nagrywać fajną rolkę związaną ze sztukami walki. Także wbijajcie na naszego Instagrama. Kolejny tydzień treningowy. Mamy dzisiaj wtorek. 2 chłopaków będzie w piątek walczyło na gali. Jeden Muay Thai, drugi w boksie. Także już dzisiaj mają taki ostatni ostry trening. Jutro jeszcze przygotowania takie
trochę tarcz, rozciąganie, później przerwa, piątek walka. Paweł się szykuje za miesiąc, znowu walczy. Po mistrzostwach świata nie walczył, wakacje były, to teraz trzeba wrócić do formy. Mocno, za miesiąc walka, Kaś. Pięknie. Jeszcze raz. Pięknie. Nie wiem, czy mówiłem już w tym odcinku, czy nie. 4 do 19 stycznia, nie, do 18 i 19 do 2 lutego. Zapraszamy na kolejne obozy na Muay Thai. Zobaczenia w Tajlandii. Do zobaczenia. Wakacje połączone ze sportem i z rozrywką. Dawaj, po tym sierpie zrób lekką przerwę. Cyk, odejdź i dopiero. O, tak, no. Ładnie, ładnie. O, 3 rundy na tarczach. Za mną. O, zaraz będą sparingi. Forma elegancka. Po treningu morsowanko. Dobra, na sam koniec jeszcze tego odcinka chciałbym wam powiedzieć, że mam dla was coś specjalnego. Z racji tego, że zrobiliśmy suple wojownika razem z SFD, chciałbym jednej osobie, a w sumie 21 osobom coś dać z racji tego. I jedna osoba zgarnie ode mnie uczestnictwo w obozie na Muay Camp w styczniu lub w lutym, to już zależy od tej osoby. Oczywiście bilet sobie musi sama kupić ode mnie, dostanie treningi, no cały ten nasz pakiet, czyli treningi, hotel, jedzenie i wycieczki, a 20 innych osób dostanie zestaw supli wojownika. O co chodzi? Dzisiaj wieczorem na moim Instagramie, czyli na Podróże Wojownika YouTube, będzie powiedziane, co trzeba zrobić. Także jeśli ktoś chciałby coś zgarnąć, oczywiście podkreślam, że to nie jest żaden konkurs i nie będzie żadne losowanie. Jeśli ktoś by chciał ode mnie dostać takie coś, to niech wieczorem wbija na mojego Instagrama, zaobserwuje mój profil, chyba że już obserwuje i śledzi uważnie, o co chodzi. I z jedną taką osobą widzimy się na obozie na Muay Camp. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, na razie. You know I got it. I pull up, I come round, make my rounds, it's my town. You know I got it. Hey, when I'm round, they